Cześć! Jeśli tu trafiliście, to idę o zakład, że zastanawiacie się, dlaczego wasz pies się drapie. Odpowiedź wydaje się oczywista. Swędzi go skóra. Jednak tu sprawa się nieco komplikuje, bo potencjalnych powodów drapania może być naprawdę bardzo wiele. I wbrew pozorom wcale nie musi chodzić o alergię, którą niektórzy z was z góry uznają za pierwszą przyczynę swędzenia. Mało tego, alergia nawet nie jest pierwsza na liście. Dlatego dzisiaj przychodzę do was z całym zestawieniem przyczyn swędzenia, które warto rozważyć, zanim udacie się do lecznicy lub niepotrzebnie zmienicie czworonogowi karmę. Podpowiem też schemat rozpoznawania problemu, który pomaga zidentyfikować przyczynę drapania. Z przygotowanych przeze mnie przykładów dowiecie się, kiedy warto, a nawet należy skorzystać z pomocy specjalisty, a kiedy z problemem poradzicie sobie sami. I jak to zrobić. Zacznę od tego, że każdy normalny, zdrowy na ciele i umyśle pies czasami się drapie. Jest to powszechne zachowanie tak u zwierząt, jak i u ludzi. I wcale nie musi oznaczać alergii, choroby skóry czy innych poważnych schorzeń. Po prostu coś nas zaswędziało, a to się każdemu zdarza. Problem pojawia się dopiero, kiedy drapanie staje się uporczywe lub długotrwałe. Przyczyn takiego zachowania może być naprawdę wiele i to zarówno na polu zdrowotnym, jak i behawioralnym czy środowiskowym. Dlatego teraz razem je przeanalizujemy, a na koniec powiem wam, co w praktyce tak naprawdę jest najczęstszą przyczyną drapania. I jak już sygnalizowałam, wcale nie będzie to alergia. Jednak zanim do tego przejdziemy, wspomnę tylko, że psią skórę warto wspomagać odpowiednią suplementacją. Jednymi z najlepszych składników odżywczych o udowodnionym działaniu są NNKT, czyli niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe, potocznie zwane omeganami. Znajdziecie je na przykład w oleju z łososia albo oleju lnianym, które są doskonałym uzupełnieniem diety czworonoga. A teraz do sedna. Na początek najpoważniejsze przyczyny drapania, czyli problemy zdrowotne. Jeśli wasz pies drapie się, a wy zauważycie u niego zmiany skórne, takie jak zaczerwienienia, wyłysienia, wysypka, stróbki czy grudki, możecie mieć do czynienia z infekcją bakteryjną lub grzybiczą. W takim przypadku nie da się jednak postawić odpowiedniej diagnozy bez właściwych badań. Szczególnie, że problem nie zawsze jest widoczny gołym okiem. Swędząca skóra może być również objawem chorób wewnętrznych. Jeśli drapanie idzie w parze z innymi objawami, takimi jak gwałtowne chudnięcie, tycie, brak apetytu, apatia lub pobudzenie, to należy jak najszybciej podjąć diagnostykę i leczenie, bo psa może toczyć poważna choroba. W takim przypadku łagodzenie świądu nie wystarczy, by usunąć przyczynę. Tu trzeba zadziałać kompleksowo. Każda z takich zmian daje znać, że należy bezzwłocznie zwrócić się po pomoc do lekarza weterynarii. Błagam, nie próbujcie wtedy leczyć psów na własną rękę. Powikłania mogą być dla nich bardzo bolesne, a objawy wielu schorzeń wyglądają podobnie. Tylko wizyta w lecznicy pomoże postawić odpowiednią diagnozę i wdrożyć właściwe leczenie. Mamy do czynienia z chorobami wewnętrznymi, które mogą się objawiać świądem i są to bardzo poważne choroby. Mogą być ogólnoukładowe i tu mamy do czynienia chociażby z pęcherzycą, która się objawia łuszczeniem się skóry, bardzo silnym świądem. Pies praktycznie nie sypia, tylko cały czas się drapie, pociera nosem o przedmioty, pociera uszami o przedmioty, ale może być też problem nowotworowy i tu mamy do czynienia chociażby z zespołem skórno-wątrobowym, który, jak sama nazwa wskazuje, objawia się problemami skórnymi, w tym bardzo silnym świądem. Jedną z najczęstszych przyczyn swędzącej skóry u psów są pasożyty. Zwykle są to powszechnie znane pchły, kleszcze, świerzb oraz nużeńce, które dotkliwie kąsają i podrażniają skórę czworonogów. Pchły powodują drapanie w wielu miejscach na całym ciele, szczególnie u nasady ogona.
Podrażniona i łysiejąca skóra w okolicach oczu i warg najprawdopodobniej wskazuje na nużeńcę. Uporczywe drapanie po uszach lub łuszcząca się skóra zwykle są objawami świerzbu. Natomiast swędzenie w jednym konkretnym miejscu może wskazywać na wbitego kleszcza lub zainfekowane miejsce jego żerowania. W każdym z tych przypadków przyda się wizyta w lecznicy. Zarówno po skuteczne środki przeciwpasożytom, jak i leczenie. To jest generalnie bardzo szeroki temat, zatem jeżeli chcielibyście obejrzeć oddzielny odcinek poświęcony pchłom i innym paskudom, dajcie znać w komentarzach. A teraz lecimy dalej. Reakcję alergiczną u psów, podobnie jak u ludzi, mogą wywołać bardzo różne czynniki, na przykład roztocza czy pyłki roślin. Dzisiaj jednak skupię się na alergii pokarmowej, a nie wszystko, co wydaje się alergią, tak naprawdę nią jest. U psów spotyka się bowiem nie tylko alergie, ale i nietolerancje pokarmowe, które wspólnie zaliczamy do niepożądanych reakcji na pokarm. Najczęstsze objawy reakcji alergicznej to niesezonowy świąt i zmiany skórne, które dotyczą okolic pyska, brzucha, klatki piersiowej czy przestrzeni międzypalcowych. Podejrzenia alergii najlepiej potwierdzić, udając się do lecznicy. W przypadku alergii pokarmowej konieczna będzie zmiana diety, najczęściej drogą eliminacyjną, przy dalszej współpracy z lekarzem weterynarii lub dietetykiem. Dobór właściwej karmy powinien rozwiązać problem i zapobiec dalszemu drapaniu. Alergię pokarmową od nietolerancji pokarmowej trudno odróżnić się z właścicielowi. Konieczna jest wizyta u lekarza weterynarii. Najczęściej nietolerancja pokarmowa objawia się rozstrojem żołądka natychmiast po zjedzeniu pokarmu, na który zwierzę źle reaguje. Możemy mieć do czynienia z nadwrażliwością przewodu pokarmowego na tłuszcze, na różne rodzaje białek lub też na jarzyny. Jeżeli pies źle toleruje konkretny pokarm, to po prostu stara się opróżnić swój przewód pokarmowy i robi to natychmiast. Mogą być to wymioty, mogą być to biegunki. Natomiast alergia pokarmowa wcale nie musi się objawiać gastrycznymi objawami. Może być to na przykład zapalenie uszu. Uszy są wtedy czerwone, spuchnięte. Najczęściej różnego rodzaju białka zawarte w mięsach, ale nie tylko, bo i w nabiałach, mogą powodować zmiany skórne. W drastycznych przypadkach będą powodowały również zmiany gastryczne. Natomiast alergię od nietolerancji pokarmowej najczęściej, jeżeli nie empirycznie, to stwierdzamy przez wykonanie odpowiednich testów. Jedną z częstych i bardziej prozaicznych przyczyn świądu skóry u psów jest na przykład ciało obce zaplątane w sierść, które możemy przynieść ze spaceru. Mowa tu oczywiście o wszelkiego rodzaju fragmentach suchych traw i innych roślin łąkowych, które kruszą się i zaplątują się w futro, a następnie podrażniają skórę. Chodzi zwłaszcza o drobne elementy, które mogą być trudne do dostrzeżenia na pierwszy rzut oka. Najczęściej mamy z nimi do czynienia jesienią i bezśnieżną zimą, a szczególnie narażone są psy o gęstym, wełnistym podszerstku lub długiej i obfitej szacie. Rozwiązanie? Po każdym spacerze przejrzyj wnikliwie sierść swojego pupila i skrupulatnie wyczesz ją w miejscach, w które wplątały się fragmenty roślin. I to wszystko. Analogiczna sytuacja zdarza się czasem przy wizycie u groomera. Po strzyżeniu pocięte drobinki włosów mogą podrażniać delikatną skórę i powodować dokuczliwe swędzenie. Pamiętam, kiedy dawno temu sama miałam pudlicę Sabę, która po jednej z wizyt u psiego fryzjera wylizała sobie cały włos z palca. Winowajcą okazał się po prostu jakiś mikroskopijny fragment włoska, który wbił się w skórę i drażnił psa. W takim przypadku pomocna może okazać się kąpiel, a łagodzący szampon owsiany i odżywka na pewno pomogą pozbyć się problemu. Jedną z naturalnych przyczyn drapania jest również linienie. U czworonogów, które sezonowo wymieniają szatę, na przykład u moich ukochanych białych owczarków szwajcarskich, zazwyczaj 2 razy do roku występuje intensywna wymiana włosa. Podszerstek, a co któreś linienie, także włos okrywowy wypadają, a na ich miejsce wyrasta nowe futro.
W takiej sytuacji drapanie ma często charakter pielęgnacyjny, który wspomaga proces usuwania martwego włosa. Co więcej, powodem swędzenia skóry może być nie tylko wypadanie sierści, ale też obrastanie nowym włosem. Jest to szczególnie dobrze widoczne u psich podrostków, które w wieku kilku miesięcy zaczynają wymieniać watowaty szczenięcy puszek na pierwszy włos dojrzały. Takie czworonogi zaczynają nagle intensywnie drapać się po prawie całym ciele, co z pewnością może zaniepokoić właściciela. Jak temu zaradzić? Jeśli zauważysz, że pies częściej się drapie, a włos jest wyraźnie poluzowany, to chwytaj za szczotkę i bierz się do czesania. Pomocna może okazać się też kąpiel lub po prostu wizyta u groomera, który profesjonalnie usunie liniejące futro. To powinno na jakiś czas skutecznie rozwiązać problemy z drapaniem. Prawdopodobnie nikomu nie muszę tłumaczyć, jak w naszym życiu objawia się stres. Badania na ludziach pokazują, że długotrwale podniesiony poziom kortyzolu może nawet powodować swędzenie skóry. Moim zdaniem wiele wskazuje na to, że ten sam mechanizm dotyczy psów. Jeśli swędzenie pojawia się na przykład wieczorem, po dniu pełnym wrażeń, to może świadczyć właśnie o rozładowywanym w ten sposób nadmiarze emocji. Co więcej, u niektórych psów drapanie może być także objawem tzw. zachowania przerzutowego. Mowa tu o postawie, która w innej sytuacji byłaby normalna, ale w danej chwili jest jakby oderwana od kontekstu. Co to oznacza? Wyobraźmy sobie sytuację, w której zwierzę bardzo chce coś zrobić, ale nie może, bo uniemożliwia mu to na przykład opiekun. Jeśli motywacja czworonoga jest naprawdę silna, przeszkoda budzi dużą frustrację i powoduje napięcie. Pies nie wie, jak sobie z nim poradzić, więc w odpowiedzi zaczyna intensywnie się drapać. Brzmi znajomo? Jeśli tak, to w ramach rozwiązania pomóż swojemu psu rozładować stres, na przykład poprzez rzucie naturalnych gryzaków. Natomiast jeśli problem jest nasilony, a zwierzę wyraźnie nie radzi sobie z emocjami, poproś o pomoc behawiorystę. Warto przypomnieć, że psy mogą się drapać w wyniku reakcji na środki chemiczne. Bywa, że proszek do prania, środek do mycia podłóg, odświeżacz powietrza, czy rzecz jasna nowy szampon do sierści podrażniają skórę czworonogów, a wyprane legowisko i umyta podłoga mogą wtedy powodować właśnie uporczywe swędzenie. Szczególnie narażone są psy ras strzyżonych na krótko, takich jak jorki czy maltańczyki, oraz te o delikatnej szacie, np. chihuahua lub harciki włoskie, ale podrażnienia mogą wystąpić nawet u ras z obfitą szatą. Jeśli zauważysz u swojego pupila wzmożone drapanie, zastanów się, czy w ostatnim czasie nie miał kontaktu z nowym środkiem chemicznym? Jeśli tak, to może być Twoje rozwiązanie. W takiej sytuacji warto po prostu zmienić proszek do prania czy płyn do mycia podłóg, żeby uniknąć dalszych nieprzyjemności i dla siebie, i dla swojego zwierzaka. Psa, którego wyraźnie podraźnił środek chemiczny, należy w pierwszym momencie umyć. Przede wszystkim spłukać wodą, żeby jak najmniej środka chemicznego miało kontakt ze skórą. Następnie można wykorzystać łagodne środki myjące. Może być to przeciwalergiczny szampon, przeciwświądowy. Jeżeli środek chemiczny był żrący, należy zabezpieczyć miejsca podrażnione odpowiednimi maściami, które działają przeciwzapalnie, będą działały przeciwbólowo, przeciwświądowo, będą zabezpieczały zwierzaka przed samouszkadzaniem się. Osobiście odradzam suszenia takiego psa suszarką, dlatego że podrażniona skóra jest bardziej wrażliwa na gorące powietrze i może ulegać dodatkowemu wysuszeniu, co również powoduje podrażnienie tej skóry i świąt. I pies, który może być pozbawiony już kontaktu ze środkiem chemicznym, będzie się drapał ze względu na to, że ma swędzącą, wysuszoną skórę. Niestety nasze psy nie mogą wprost powiedzieć, co myślą, dlatego w komunikacji zdane są na różne sygnały. Co ciekawe, jednym z nich może być właśnie drapanie, które czasami działa jako komunikat uspokajający. Podam przykład.
Podczas zabawy dwóch psów może zdarzyć się sytuacja, w której jeden z nich czuje się przytłoczony nadmiarem bodźców. Taki pies lekko odwraca się od towarzysza i zaczyna się drapać. Wygląda trochę, jakby mówił: zaczekaj chwilę, oj, strasznie mnie tu swędzi. W praktyce to jednak nic innego jak psi sygnał uspokajający. Takie zachowanie może mieć na celu na przykład przeczekanie sytuacji, która została odebrana jako zbyt natarczywa. To zupełnie normalne, a psy często komunikują się w ten sposób między sobą lub w kontaktach z opiekunami. Takie drapanie nie musi Was zbytnio martwić i oznacza zwykle, że zwierzę po prostu potrzebuje trochę więcej przestrzeni. Jak widzicie, przyczyn psiego drapania może być naprawdę mnóstwo, a to wciąż nie wszystkie z nich. Swędzenie mogą powodować też m.in. ukąszenia owadów, drażniące rośliny, zmiany temperatur czy po prostu nuda. Jednak nie będę niepotrzebnie przedłużać i opisywać Wam, jak wygląda pies, który się nudzi, dlatego przejdę od razu do obiecanego schematu diagnozy drapiącego się zwierzaka. Aby odkryć przyczynę drapania i skutecznie ją usunąć, spróbujmy odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Pies drapie się po całym ciele, w kilku charakterystycznych obszarach, czy jednym konkretnym miejscu? Czy występują widoczne zmiany na skórze? Jeśli tak, jak wyglądają? Czy oprócz drapania można zauważyć inne objawy ogólne? Jak często i w jakich porach dnia się drapie? W jakim wieku jest pies? Czy pies jest na etapie wymiany włosa lub był niedawno u groomera? Czy drapanie nasila się wraz ze zmianą pory roku? Czy nastąpiła zmiana w rutynie dnia? Czy pies miał kontakt z nowymi środkami chemicznymi? Czy nastąpiły jakieś zmiany w psiej diecie? Jestem przekonana, że jeśli odpowiecie sobie na te pytania i skrupulatnie przeanalizujecie opisane przeze mnie przykłady, będziecie w stanie wstępnie określić przyczynę drapania. Skorzystajcie z moich porad, żeby wyeliminować problem Waszego pupila lub z odpowiedziami udajcie się po pomoc specjalisty. Na pewno ułatwi mu to postawienie prawidłowej diagnozy. A na koniec obiecałam Wam podać najczęstszą przyczynę drapania się u psów. To pchły. Zanim część osób oburzy się, że przecież ich pies jest regularnie zabezpieczany i na pewno nie ma pcheł, spieszę z wyjaśnieniem. Środki przeciw pchłom oczywiście zapobiegają zagnieżdżeniu się na psie, a czasem także w jego otoczeniu. Niestety nie oznacza to jednak, że odstraszają pchły przed samym spróbowaniem. A te pasożyty można spotkać praktycznie wszędzie, na innych psach, w parku czy poczekalni lecznicy weterynaryjnej. Jeśli pies jest zabezpieczony, taki kontakt zwykle polega na tym, że pchła wskoczy na niego, ugryzie raz i zaprzestanie żerowania. Jednak u zwierząt o wrażliwszej skórze nawet taki pojedynczy incydent może spowodować świąt i drapanie. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że moje porady okażą się przydatne, a dzięki nim szybko pozbędziecie się problemu drapania u Waszych czworonogów. Jeśli tak się stanie, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Dziękuję za dziś i do zobaczenia.